Obiecałem Ci przysłać przepis na bułki, które się robi w ciągu nocy. No i teraz pytanie, co do tego będzie potrzebne? Oczywiście na początek maszyna. Jak masz z takim hakiem, to bardzo dobrze. A jak nie, to oczywiście trzeba rękoma pracować. Bo wiesz, siły w rękach nie mieli, to maszyny powymyślali. Ja mam maszynę. Oprócz tego będzie Ci potrzebne waga, miska, mąka żytnia, mąka pszenna, woda, sól, no i oczywiście drożdże. Na początek 150 gramów mąki żytniej. Ok, jest. Teraz 350 gramów mąki pszennej. Ok, jest. Do tego 21 gramów drożdży. Akurat tak wychodzi w niemieckich, bo oni sprzedają w kostkach 42 gramowych. No i na sam koniec, nie, jeszcze nie na sam koniec, jako przedostatnie 15 gram soli. I nie zapomnieć 300 ml wody. Jest. Tak przystosowane wszystkie przyprawy i ingrediencje należy ładnie wymieszać. To nam zrobi maszyna. To trochę potrwa, tak z 2 minuty, a w międzyczasie można się zająć przygotowywaniem. Co prawda nie jest to tak opisane w przepisie, ale to jest moje udoskonalenie. Pojemnika, w którym będzie można chłodzić ciasto. Do tego celu używam takiej zwyczajnej rynienki do pieczenia i papieru, który po odpowiednim przygotowaniu troszeczkę posypię mąką, żeby później łatwiej było ciasto z tego wyjąć. Ok, rynienka przygotowana, ciasto się wygniata, no to zobaczymy, co jest nam potrzebne. Bułeczki nazywają się Bürli, a ponieważ są ze Szwajcarii, dlatego szwajcarskie Bürli. Potrzebujemy do tego 150 g mąki żytniej, 350 g mąki pszennej, pół kostki drożdży, czyli 21 g, 300 ml zimnej wody i 15 g soli. W międzyczasie ciasto się wyrobiło. Jest tutaj bardzo ładne. Trochę się przychylę do miski. Jak sobie wygląda. I trzeba z niego teraz uformować taką rurkę, która będzie tutaj pasowała. Oczywiście mam na myśli wałek, a nie rurę. Właśnie jest tutaj uformowana. Widać taki tutaj ładnie przetregowany i wkładamy do rynienki. Tak wygląda gotowy produkt, który następnie zawijamy. Można jeszcze przykryć ściereczką. Należy oczywiście używać czystej ściereczki, jak do wszystkich ciast. Przykrywamy i wstawiamy do lodówki na noc. Ok, nocka minęła, czas zobaczyć, co z naszym ciastem. No, wygląda na to, że całkiem nieźle wyrosło, przynajmniej taką mam nadzieję. Zobacz, jak pięknie wyrosło. Jak widzisz, jak się nie posypie mąką, to będzie ciężko oddzielać. Teraz trzeba wyłożyć ciasto na stolnicę. Używam tego jako
stolnicy. O czym oczywiście trzeba pamiętać, żeby nastawić piekarnik na pieczenie góra-dół i na 200 stopni. Piekarnik ustawiony. Blacha przygotowana. Teraz trzeba przygotować bułeczki. W przepisie używają czegoś takiego, takiej skrobaczki do ciasta. Ja wolę używać noża. No i teraz trzeba pokroić to na 4 kawałki, czyli tak mniej więcej 2 palce. Ja tutaj mam podziałkę, całkiem niechcący wykryłem, że to też są 4 cm. Także teraz pokroję to ciasto tak ładnie tutaj na te kawałki. Ciasto pokrojone, teraz trzeba położyć je na blachę. Ciasto na blachę należy kłaść, tak jak tutaj kroiliśmy, stroną krojoną, tak jak tutaj te dwa leżą, już przygotowane. Ok, piekarnik nagrzany, bułeczki przygotowane. Ja dzisiaj zrobiłem podwójną porcję, bo będziemy mieli gości na śniadanie. I wsuwamy całe ustrojstwo na 25 minut do piekarnika. Ja do tego jeszcze wstawiam wodę, żeby wytworzyć taką specjalną atmosferę i żeby było jeszcze więcej pary, to rzucam jeszcze chochlę wody. Co? I teraz za 25 minut powinny wyjść pyszne bułeczki. Ok, 25 minut minęło. Czas zobaczyć, jak bułeczki. Już nic nie widać. O. Chyba jeszcze chwilę potrzebują, ale zaraz będziemy wyjmować. Ok, wszyscy są głodni, także będę je chyba wyjmował. I oto gotowy produkt. Wygląda bardzo ładnie i pewnie pysznie smakuje. I tutaj pełna receptura wraz z opisem, jak to wszystko robić.